Cześć, witajcie na moim kanale. W tym filmiku postanowiłem opowiedzieć Wam trochę o tym, jak się wypożycza samochód w Portugalii i jak się opłaca autostrady i drogi ekspresowe. Normalnie w swoich filmikach, gdy recenzuję jakiś tam hotel z wakacji, to wplatam to gdzieś w treść po prostu jako jednominutową część. Natomiast jakby w Portugalii jest to na tyle skomplikowane, zarówno opłacanie autostrad, jak i wypożyczanie samochodu, że postanowiłem nakręcić na ten temat oddzielny film. I tak, najpierw przejdę przez autostrady i drogi ekspresowe i przez to, jak się za nie płaci, a później Wam opowiem o tym, jak się wypożycza samochód i na co trzeba zwrócić uwagę oraz co Wam ułatwi jeżdżenie po Portugalii, jakie opcje w wypożyczalni ułatwią Wam opłaty. Więc tak, jeżeli chodzi o autostrady i drogi ekspresowe w Portugalii, to one są płatne. Tylko uwaga, to nie jest tak jak u nas, że mamy tu bramki, za które zapłacimy wszędzie kartą bądź gotówką i tyle. Takie bramki są, ale one są nie na wszystkich autostradach. Na części autostrad jest tylko i wyłącznie elektroniczny system poboru opłat. I teraz tak, jak możemy za to zapłacić? No cóż, możemy starać się płacić za to na bieżąco, czyli tam, gdzie te autostrady mają bramkę, to płacimy tak jak u nas, tak? Czyli po prostu podjeżdżamy sobie do bramki i opłacamy kartą, gotówką, jakkolwiek. Natomiast musicie sprawdzić, które autostrady nie mają takich bramek, czyli po prostu wjeżdżacie na autostradę i jedziecie, tak? I opłata Wam się nalicza na podstawie tablicy rejestracyjnej. I teraz co tu trzeba zrobić? No jakby jest kilka opcji, one są dosyć skomplikowane. No najprostsza to tak naprawdę wejść na stronę internetową, którą podam w komentarzu. I na tej stronie internetowej znajdziecie swoje tablice rejestracyjne, znajdziecie swój samochód i po prostu jakby musicie to opłacić. Przy czym jakby z tego, co znalazłem w komentarzach różnych na temat tego systemu, to jest czasami zawodny i można dostać mandat, bo na przykład jakby nasz przejazd się tam nie znajdzie, tak? Czyli jakby nie wyszukamy swojego przejazdu, a później zwyczajnie dostaniemy mandat. Jak to jeszcze można opłacić? Jakby te miejsca, gdzie jest tylko elektroniczny system opłat, no jakby możemy go opłacić na poczcie, tylko problem polega na tym, że jakby opłata na liście opłat na poczcie znajdzie się po 5 dniach od naszego przejazdu. Więc znowu jak jesteśmy na wakacjach, to jest problem, tak? I mamy te autostrady i te drogi ekspresowe, gdzie płacimy bramkami, mamy te, gdzie jest sam elektroniczny opłat, gdzie są same te elektroniczne opłaty i jak to rozwiązujemy, tak? Rozwiązujemy to systemem Via Verde. Jak pożyczamy samochód w Portugalii, to po prostu trzeba zapłacić w wypożyczalni 2 euro za każdy dzień i w tym momencie dostajemy system, dostajemy urządzenie, które jest podpięte do portugalskiego systemu i ono automatycznie jakby zlicza nam te opłaty, a później już wypożyczalnia rozliczy nas na podstawie karty kredytowej, tak? Tyle tylko, że musimy zapłacić kartą kredytową, więc słuchajcie, jeżeli chcecie wypożyczyć samochód w Portugalii, to nie jest takie proste jak w Hiszpanii, że powiedzmy nie trzeba mieć karty kredytowej, tak? Kartę kredytową trzeba mieć, ale jak się jej nie ma, no to robi się to trochę skomplikowane z tymi opłatami, trzeba się naczytać, więc jakby słuchajcie, no jeżeli nie chcecie korzystać z karty kredytowej, to się naczytajcie, tak? Bo to naprawdę może się wiązać później z tym, że dostaniecie jakiś mandat. Więc tak, autostrady płatne, autostrady wszystkie ekspresówki, natomiast niektóre są z bramkami, tak zwanymi manualnymi, czyli tak płacimy jak u nas, a niektóre tylko i wyłącznie z elektronicznym systemem poboru opłat. I to jest jakby to skomplikowanie. System Via Verde to rozwiązuje. Trzeba go po prostu dodatkowo wypożyczyć za 2 euro za dzień, no i podpiąć do tego kartę kredytową. Kartę kredytową trzeba mieć, tak? No i to jest właściwie tyle, jeżeli chodzi o opłaty. Ja przyjechałem na tym systemie całą Portugalię w sumie, bo wyruszyliśmy z Algarve, pojechaliśmy sobie do Lizbony, pojechaliśmy do Sintry, pojechaliśmy do Porto, wróciliśmy, więc w sumie przejechaliśmy przez 3 dni 1000 km, no i to fajnie się sprawdza, tak? Na tych bramkach systemu Via Verde, tego elektronicznego, zwalniamy do 60, przejeżdżamy i opłata jest pobrana i tyle. I następnego dnia dostałem po prostu rachunek za przejechanie całej Portugalii do góry i w dół, to było 100 euro.
I właściwie tyle. Jeżeli mielibyśmy to robić ręcznie, no to na bramkach byśmy płacili gotówką czy kartą, a później jeszcze trzeba by było jakoś to tam gdzieś rozliczyć albo przez tą stronę, albo przez pocztę, albo przez cośkolwiek innego. Ja bym przez pocztę nie rozliczył, bo wyjeżdżam 2 dni po zakończonej wycieczce tej samochodowej, więc jakby ta opłata na poczcie by się nie pojawiła, musiałbym przez tą stronę. No i dobra, no i to właściwie tyle, jeżeli chodzi o system płatności, a teraz przechodzimy do wypożyczenia samochodu i ja Wam opowiem, jakie są opcje zarówno w tym hotelu, w którym jestem, jak i gdzieś tam na mieście tak zwanym, tak, czy to się opłaca, czy się nie opłaca, jak to będzie wyglądało i jakie wszystkie rzeczy trzeba wykupić, bo to też nie jest takie proste generalnie, że płacimy za samochód i tyle, tak, tylko tu jest jakby ekstrasy tak zwane na tej liście i już do tego przechodzimy, już to zaraz omawiam. Ja wypożyczyłem samochód z firmy, która współpracowała z hotelem, natomiast to się okazało najtańsze i najwygodniejsze. Ofertę zaraz Wam pokażę, porównanie, ale najwygodniejsze, bo zwyczajnie wystarczyło zostawić kluczyki na recepcji po wycieczce. I teraz tak, słuchajcie, tu macie porównanie, no generalnie jakby te ceny są na korzyść tej wypożyczalni, która była u mnie osobiście w hotelu. Te ceny to są ceny podstawowe, tak zwane, czyli za sam samochód. Zaraz zobaczycie jakby na co trzeba dodatkowo zwrócić uwagę, tak? Bo oprócz tej kwoty, która się zmienia w zależności od ilości dni i rozmiaru samochodu, jeszcze dojdą za chwileczkę opłaty dodatkowe, tak? W ogóle te ceny są takie trochę nieoczywiste, bo na przykład samochód 9-osobowy był tańszy niż 7-osobowy. I teraz tak, to jest najgorsza rzecz, czyli jakby oni blokują Wam na karcie kredytowej te 1000-1200 euro, jeżeli nie weźmiecie pełnego ubezpieczenia dziennego, tak? To trzeba wziąć, bo inaczej oni w ogóle do tego bardzo skrupulatnie podchodzą, czyli dostałem protokół, gdzie było chyba 16 zarysowań zaznaczonych na tym samochodzie, który mi dali. Więc jeżeli nie weźmiecie pełnego ubezpieczenia, tego total, no to tak naprawdę później oni będą to patrzeć i z Waszej karty nie oddadzą Wam pełnej kwoty blokady. Co tu jeszcze mamy, jeżeli chodzi o te dodatkowe rzeczy? To jest tak, dodatkowy kierowca, 5 euro za dzień, jakby tyle trzeba było dodatkowego kierowcy zapłacić. Wycieczka do Hiszpanii 50 euro jednorazowej opłaty i fotelik dla dziecka do 4 roku życia. Booster, czyli fotelik dla dziecka, która ma powyżej 4 lat do 135 cm, jest za darmo. Do tego młody kierowca, GPS, no i tam zdanie w innym miejscu, ja tego nie brałem, to mnie nie interesowało. Natomiast jeszcze słuchajcie, właśnie ten system ETOL, który to rozlicza, tak? Czyli niecałe 2 euro dostajecie takie urządzonko i ono będzie Wam naliczało jakby te opłaty. No i następnego dnia dostaniecie po oddaniu samochodu od właśnie tej firmy, od której to wypożyczacie, po prostu fakturę, gdzie będziecie mieli każde miejsce poboru opłat jakby wyszczególnione, jaką kwotę i to zajdzie również z Waszej karty. Aha, i to jest ważne. Nie da się wypożyczyć samochodu bez karty debetowej i wtedy i wtedy jak dacie debetową, to i tak musicie wziąć to pełne ubezpieczenie i nie dostaniecie tego systemu do autostrad. Jeżeli dacie kredytówkę, to możecie mieć to wszystko, tak? Ale bez debetowej nie zrobicie tego, natomiast nie musicie mieć kredytowej, no ale no to wtedy będzie zwyczajnie trudniejsze, więc tyle.